Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie sernik krakowski. Wcale nie jest to taki trudny sernik, naprawdę jest dość łatwy i myślę, że każdy sobie z nim poradzi. A tym bardziej, że powiem wszystko krok po kroku, jak go zrobić. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj, nie miniecie żaden fajny przepis. I zaczynamy od tego, że powiem Wam, co będzie nam potrzebne na spód sernika, jakie ciasto. Tutaj mam w misce około 2 szklanek mąki, to jest 350 gramów. I ja dałam tutaj pół na pół, pomieszałam mąkę tortową z mąką krupczatką. Jeżeli nie macie mąki krupczatkiej, możecie dać samą tortową, ale spód nie będzie już taki kruchy. Do tego dałam 190 gramów takiego zimnego masła wyciągniętego z lodówki i starłam na tarce o grubych oczkach. Do tego dodam 4 żółtka z takich jajek Elek. 4 żółtka. Do tego dodam szczyptę soli. Do tego dodam kilka kropek olejku waniliowego, może być też śmietankowy. Tak. Ja dodam szczyptę proszku do pieczenia. Takie pół łyżeczki. Proszek do pieczenia i do tego dodam 2 łyżki takie czubate cukru pudru. Raz i 2. I z tego będziemy wyrabiać ciasto. Obok mam też troszkę mąki, gdyby trzeba było podsypać. Gdyby okazało się, że wyjdzie Wam ciasto troszkę za twarde, to można oczywiście dodać troszkę przykładowo gęstej, kwaśnej śmietany. A jeżeli za rzadkie, dodajemy troszkę mąki. Wszystko jedno, czy to będzie mąka krupczatka, czy mąka tortowa. Ciasto zagniatamy tylko do takiego wyrobienia, żeby nam się wszystkie składniki połączyły. Ciasto wygląda tak. Nic nie dodawałam. Akurat to, co dałam do miski, co Wam powiedziałam, wyszło ekstra ładne, żółciutkie ciasto. Robimy teraz z tego, robię kulkę taką. Wkładam do woreczka i na minimum 30 minut, może jak spłaszczę, to się szybciej schłodzi. O, może tak, lepiej będzie spłaszczyć. Na 30 minut do lodówki. I zabieramy się zaraz za masę serową. I teraz będziemy się brać za masę serową. Tutaj mam 1,20 kg takiego twarogu w kostce, półtłustego z Wielunia. Wszystkie składniki do masy serowej muszą mieć temperaturę pokojową, więc twaróg wyciągamy dużo wcześniej, tak samo jak jajka, żebyśmy o tym pamiętali. Także mamy 1,20 kg twarogu z Wielunia, półtłustego. Do tego będziemy potrzebować około 150 gramów cukru pudru. Tak, do tego będziemy potrzebować 5 średnich lub dużych jajek. Do tego będziemy potrzebować 1 budyń śmietankowy lub waniliowy bez cukru, około 40 gramów budyń. Do tego będziemy potrzebować 3/4 kostki masła, 150 gramów masła rozpuszczonego, ale nie gorącego. Masło ma mieć temperaturę taką letnią, nie może być za gorące, bo nam się zetną jajka.
I wcześniej, około 20 minut, namoczyłam garść rodzynek, zalałam po prostu wrzątkiem, dałam kilka kropelek olejku rumowego. Chyba że macie rum, możecie zalać po prostu rumem i to będzie może nawet i lepiej. Ja nie miałam, więc po prostu zwykła woda, wrzątek z czajnika, kilka kropel olejku rumowego i około 20 minut one się moczyły. Później wzięłam na siteczko, żeby porządnie odciekły. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o masę serową. I zaczynamy. Twaróg oczywiście musimy przemielić dwukrotnie. Ja nie będę mielić twarogu, tylko zrobię to takim urządzeniem. Tylko muszę zrobić sobie tutaj miejsce, tak. O, dobrze. To jest coś takiego podobnego jak ja rozgniatam tym ziemniaki właśnie i twaróg. To zaraz wezmę sobie widelec, jeszcze go troszkę pokruszę, o, żeby mi było łatwiej. No, twaróg już jest fajnie zblendowany. O. No, twaróg wygląda tak jakbyśmy go przepuścili przez maszynkę. Teraz dodajemy tutaj nasze jajka. O. Tak. Zaraz. Tak. I dodajemy nasze masło. I wszystko zblendujemy jeszcze blenderem. Jak już żeśmy połączyli, dodajemy budyń. Tak. I dodajemy cukier puder. Nasza masa serowa nie będzie napowietrzona, więc ona może spokojnie później poczekać, jak będziemy podpiekać spód. Dałam kilka kropelek olejku waniliowego i to musimy delikatnie wymieszać tak, żebyśmy całego budyniu ani naszego cukru nie mieli po całej kuchni. Więc pierw wymieszam tak, a później włączę jeszcze blender. Zblendowana i będziemy brać się zaraz za nasze ciasto. A to odstawmy na chwilę na bok. Piekarnik rozgrzewamy sobie już do temperatury 180 stopni, bo tylko wykleimy blaszkę i będziemy wsadzać na około 15-20 minut do rozgrzanego piekarnika na środkową blaszkę. Ciasto wyciągnęłam z lodówki i oczywiście część ciasta sobie zostawię, żeby porobić paseczki, no bo to przecież sernik krakowski, tak gdzieś 1/3 ciasta, a resztę po prostu albo rozwałkujmy, albo wyklejmy palcami tutaj sobie blaszkę. I teraz ciastem wykładam z lodówki blaszkę. Ja sobie go rozwałkowałam na takie, o widzicie, mniejsze kawałeczki. Połączę teraz, o, i tak mniej więcej będziecie mieli równo.
O. Blaszkę mam, już Wam mówię, blaszka jest 29 cm na 25. Jeżeli dacie troszkę większą, sernik po prostu będzie troszkę niższy, jeżeli troszkę mniejszą, będzie troszkę wyższy, tylko wtedy trzeba będzie chociaż 10 minut dodać czas pieczenia, bo jednak jak jest wyższy, to sernik może być w środku niedopieczony. O, tak. Robię teraz dziurki widelcem i wsadzam na 15-20 minut do rozgrzanego piekarnika 180 stopni na środkową blaszkę do zarumienienia się. No, mnie minęło około 15 minut i ja nasze ciasto podpieczone już wyciągam. O, takie lekko brązowe jest. Fajne, mięciutkie. I odkładam na razie na bok. Za ten czas z 1/3 ciasta, co nam zostało, o, jak je troszkę rozgrzejemy w rękach, one będzie nam się lepiej wałkować, nie będzie nam pękać. O. Podsypujemy mąką, ja podsypuję mąką krupczatką i będę rozwałkowywać na około 2 mm. Z tego ciasta będziemy wycinać paski. Szerokie na 2 cm. I te paski ja sobie odłożę na bok. Paski mam powycinane, odłożone na bok, a tutaj będziemy jeszcze mieszać nasze teraz rodzynki. Rodzynki wrzucam do miseczki, posypuję trochę mąką krupczatką. O. Tak. I wrzucam do masy serowej i wymieszam. Nasze jeszcze ciepłe ciasto wykładam masę serową, ona nam nie urośnie, ponieważ nie jest to sernik napowietrzony. Sernik krakowski raczej jest sernikiem takim ciężkim, nie napowietrzonym, ale są zwolennicy i takiego sernika, więc takiego bardziej pulchnego i takiego właśnie krakowskiego, z takiego właśnie nienapowietrzonego, jak ja to mówię. Wyrównamy ładnie. Sernik mamy już wyrównaną naszą masę i teraz będziemy robić nasze kratki. O. Kratkę już zrobiłam, tak jak powinien mieć właśnie sernik krakowski. I teraz tak, tu mam żółtko i 2 łyżeczki mleka. To trzeba dobrze rozmieszać i posmarować tylko tą kratkę. Żółtko i 2 łyżeczki mleka. O. I ja posmaruję, słuchajcie, nie mam aż takiego małego pędzelka, mam pędzelek taki nowy do makijażu, może być i taki, o, żeby nie powyjeżdżać na ser, tylko żeby ładnie błyszczała nam się
kratka. I już jest ładnie posmarowany, zresztą to widać jak się błyszczy. Trzeba każde miejsce posmarować dokładnie. I wsadzam teraz ten sernik do nagrzanego piekarnika na około 165 stopni, grzałka góra-dół. Będziemy piec od 60 do 70 minut. Gdyby zaczęło nam troszkę przypiekać, skręćmy o 10, ale nie skracajmy czasu pieczenia. Także widzimy się za jakiś czas. I już wyciągam sernik. U mnie sernik był 70 minut i później 10 minut poczekałam przy uchylonych drzwiczkach, żeby on troszeczkę ostygł. Tak wygląda po upieczeniu, ale pachnie ładnie. Nie wiem, czy to widać. O. I oczywiście teraz go odstawię na całą noc, żeby on wystygł. I jak wystygnie, jutro oczywiście przekroimy, pokażę Wam, jak wygląda w środku i jak go przystroję, także u Was to potrwa chwilę, a ja pozwolę mu wystygnąć do jutra. I widzimy się na drugi dzień. Ja sernik przystroiłam lukrem, po prostu tu gdzie było ciasto polałam lukrem, można posmarować całe ciasto lukrem. Ja użyłam lukier gotowy, przyznaję się, ale jeżeli nie macie takiego lukru, to można zmieszać 120 gramów cukru, pudru z około 3-4 łyżeczkami, po prostu tyle ile zabierze cukier, dajemy cytryny. Ewentualnie wody przygotowanej, ale z cytryną uważam, że jest najlepszy lukier. Także w ten sposób ja po prostu miałam gotowy, więc chciałam go już zużyć i to jest, tak jak mówiłam, na drugi dzień zobaczymy, jak wygląda nasz sernik w środku. To jest sernik z tych twardych, które będą ładnie się kroić. O, to nie jest puszysty. Każdy krakowski sernik będzie sernikiem takim twardszym. Są zwolennicy i przeciwnicy takich serników. Jedni wolą puszyste, inni bardziej zbite. Tak wygląda sernik w środku. O. Jeżeli lubicie bardziej słodkie serniki, to do masy serowej po prostu dacie troszkę więcej cukru, pudru. Ja po prostu nie lubię takich słodkich ciast. Nie będę podnosić, ale może delikatnie spróbuję. Rodzynki bardzo ładnie się rozłożyły, także nie opadły na dno. Zresztą tu widać nawet, o, rodzynki są na wierzchu, te czarne plamki to są rodzynki. O, tutaj też widać. Także obsypane mąką krupczatką bardzo ładnie się rozprowadzają po całym serze. Jak wygląda pod spodem, też zaraz pokażę, może na tym większym kawałku. Tak wygląda pod spodem, on się w ogóle nie przypieka, nic się z tym nie dzieje. Także można podpiekać spód wcześniej, wtedy wiemy na 100%, że jest upieczony. Jak się Wam przepis podobał, to nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Nie opuszczą Cię żadne fajne przepisy. I poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa!